Witamy serdecznie w drugiej części prezentacji samodzielnego modułu drzwi i okien w nowej 64-bitowej wersji programu opartej na środowisku .ForCAD 10.1. Wchodząc w moduł drzwi i okien, tym razem wybieramy zakładkę Okna. W nowej wersji programu okna mają dużo nowych funkcji oraz możliwości. Przede wszystkim zmianie uległ wygląd modeli, który jest bardziej realistyczny. Skrzydła okien posiadają uszczelki, podwójne szyby, a przy ich otwieraniu klamki zmieniają swoją pozycję. Ponieważ wszystkie okna są parametryczne, przy zmianie ich wymiarów, ramy, skrzydła okienne oraz pozostałe elementy nie zmieniają swoich kształtów, tylko dopasowują się do wielkości modelu. Oprócz tego, dostawiając jedno okno do drugiego, program automatycznie dociąga je do siebie, nie robiąc między nimi przerwy. Natomiast wstawiając okno w okno, kolizja nie powoduje braku możliwości wstawienia obiektu, jedynie sygnalizuje, że kolizja faktycznie ma miejsce. Decyzja o tym, jak okno wstawimy, należy jedynie do nas. Skonfigurowane okna, tak samo jak drzwi, możemy zapisać do własnej bazy użytkownika, jak również wstawić model w dowolnym miejscu poza ścianą. Konfigurację okien możemy przeprowadzić za pomocą różnorodnych modeli, profili, klamek, zawiasów, parapetów oraz szprosów. Jeżeli chodzi o modele okien, są one podzielone na 8 grup tematycznych oraz zakładkę Wszystkie, w której znajdziemy pełny wachlarz modeli w jednym miejscu. Niektóre kategorie dodatkowo dzielą się na podkategorie odpowiadające tematyce danej grupy. Profile okienne możemy wybrać spośród dwóch profili drewnianych, profilu aluminiowego, PCV oraz skrzynkowego. Natomiast w kolejnej zakładce znajdziemy szeroki wybór klamek pasujących nie tylko do okien tradycyjnych, ale również do dużych okien terasowych. W zakładce Zawiasy do wyboru mamy 4 rodzaje zawiasów, które można dopasować do dowolnego stylu modeli okiennych. Jeżeli chodzi o parapety okienne, są one podzielone na parapety pełne oraz parapety z tworzywa sztucznego. Dodatkową możliwością jest wybór, czy ma on wchodzić w ścianę, czy ma być zamontowany tylko na szerokość ramy okna. W ostatniej zakładce znajdziemy szprosy okienne z możliwością dopasowania ich do odpowiednich rodzajów skrzydeł okiennych. Wracając do zakładki Modele i wybierając okno w celu jego konfiguracji, posługujemy się właściwościami okien oraz materiałami znajdującymi się po lewej stronie podglądu. Tak jak w zakładce z drzwiami, tutaj również modyfikujemy rozmiar okna, korzystając ze zmiany wysokości oraz szerokości podanej w milimetrach. Poniżej mamy możliwość odbicia okna w pionie, czyli zmiany strony otwierania skrzydła. Automatycznie mamy zaznaczoną obecność parapetu okiennego, ale jak najbardziej można to zmienić. Klikając na wybrane skrzydło okienne, po lewej stronie pojawia się dodatkowo możliwość jego modyfikacji. Możemy wybrać opcję okna nieruchomego, jak również zmienić brak szprosów na szprosy np. tradycyjne oraz zdecydować o ilości szprosów pionowych
i poziomych. Okna możemy również konfigurować w nieco inny sposób. Wybierając kolejne skrzydło, tak jak w przypadku drzwi, możemy je otworzyć na oścież pod odpowiednim kątem. W tym celu korzystamy z plusa, minusa lub wpisujemy liczbę ręcznie, zatwierdzając klawiszem Enter. Prawe skrzydło dla odmiany otworzymy uchylnie. Jeżeli chodzi o parapet, jego wymiary również możemy zmodyfikować w taki sam sposób. Plusem, minusem albo ręcznie. Oprócz tego okno dodatkowo konfigurować możemy, korzystając z przycisków znajdujących się w podglądzie modelu. Pierwszy przycisk, będący edycją parapetów, ma dodatkową funkcję, dzięki której parapety odznaczać możemy wybiórczo. Drugi przycisk to skalowanie niestandardowe. Pozwala ono na modyfikację oddzielnych części okna, co jest potrzebne w przypadku nietypowych wymiarów modeli. Ostatni przycisk to wymiary obiektu, dzięki któremu możemy dokładniej przyjrzeć się wymiarom danego modelu okna. Korzystając z możliwości wyboru materiałów, możemy zmienić kolor okna, klamek, parapetów oraz zawiasów. Po skończonej konfiguracji okna, chcąc użyć je w projekcie, analogicznie do wstawiania drzwi klikamy na przycisk Wskaż miejsce. Potwierdzamy lewym przyciskiem myszy i automatycznie wracamy do okna modułu. W położeniu na ścianie dodatkowo pojawia się możliwość modyfikacji głębokości oraz poziomu wstawienia obiektu. Po ostatecznych poprawkach możemy wstawić okno w wybrane przez nas miejsce. Wchodząc w wizualizację, widzimy, jak nasze okno prezentuje się na ścianie. Wracając do modułu drzwi i okien i wchodząc w zakładkę modeli narożnych, każdy z nich przy wstawianiu do projektu dopasowuje się do kąta ściany, niezależnie od tego, czy będzie to kąt wklęsły, czy wypukły. Wybierzemy okno narożne standardowe, np. 4 i wstawimy w wybranym narożniku. Jak widzimy, dopasowało się ona do kąta ściany idealnie. Oprócz okien typowo narożnych, możemy również skorzystać z wielu innych modeli okiennych, wybierając opcję Wstaw jako narożne. Oprócz okien dachowych, tak jak już wiemy, do dyspozycji mamy również okna kolankowe, których wcześniej w programie nie było. Wybierając dowolny model w danej grupie i modyfikując go według własnych potrzeb, również wstawimy go w wybrane przez nas miejsce. Ciekawą propozycją są także okna konstrukcyjne. Decydując się na którykolwiek z dostępnych modeli, w każdej z widocznych części możemy wprowadzić zmiany, takie jak na przykład odznaczenie okna nieruchomego albo dodanie szprosów, tym razem na przykład preriowych.
Zmodyfikowane okno również możemy wstawić do naszego projektu. Ponownie wchodząc w wizualizację, możemy zobaczyć, jak wyglądają wybrane i skonfigurowane przez nas modele okienne.